Dziś Katarzynę Kobro uznaje się za jedną z najbardziej znanych, awangardowych artystek na świecie. Ale nie zawsze tak było. Swego czasu krytycy nazywali jej rzeźby bezcelowymi i określali je mianem mebli. Katarzyna Kobro urodziła się w Rosji, a do Polski przyjechała wraz ze swoim mężem, Władysławem Strzemińskim, we wczesnych latach 20. W 1931 roku zamieszkali w Łodzi. Znajdujemy się w sali neoplastycznej, która mieści się w Muzeum Sztuki w Łodzi przy ulicy Więckowskiego. To miejsce zostało stworzone w 1948 roku i właściwie samo pomyślane jest jako dzieło sztuki. Zaprojektował tę salę Władysław Strzemiński, mąż Katarzyny Kobro, i w trakcie otwarcia znalazło się tutaj 5 jej kompozycji przestrzennych. W samej sali wystawiana jest awangardowa sztuka nowoczesna. Niestety artystki na otworzenie sali neoplastycznej nie zaproszono. Była już wtedy skłócona ze swoim mężem. Katarzyna Kobro zmieniła myślenie o rzeźbie. Mówiła, że rzeźba wchodzi w przestrzeń, a przestrzeń w nią. To właściwie skok w przestrzeń. Rzeźby wykonywała ze szkła, metalu, drewna i polichromowanej stali. To nie były łatwe materiały, w związku z czym wiele z jej rzeźb zostało zniszczonych albo zaginęły w trakcie II wojny światowej. Pisała również teoretycznie o rzeźbiarstwie i o przestrzeni. Wykorzystywała w swojej twórczości ciąg Fibonacciego, zasadę złotego podziału i obliczenia matematyczne. Ale wykonywała także akty kobiece. Były gipsowe, delikatne, w uproszczonej formie. Zazwyczaj pozowała do nich córka, sąsiadki, przyjaciółki. Kobro mówiła, że przy wykonywaniu kobiecych aktów odpoczywa. W Łodzi Katarzyna Kobro włączyła się w działania grupy AR, dzięki której mamy dzisiaj międzynarodową kolekcję sztuki nowoczesnej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Zajmowała się twórczością teoretyczną, tworzyła swoje rzeźby. Tutaj też urodziła się jej córka Nika Strzemińska. Dziś w Łodzi, Muzeum Sztuki, możemy oglądać największą kolekcję dzieł Katarzyny Kobro. Od 2001 roku przyznawana jest też nagroda dla artystów imienia Katarzyny Kobro. Katarzyna Kobro mieszkała w Łodzi pod kilkoma adresami. Najdłużej przy ulicy Srebrzyńskiej 75 przed wojną i krótko po wojnie. Pierwotnie miejsce to zaprojektowano dla robotników, ostatecznie zasiedliła je inteligencja. Mieszkania były skanalizowane, miały bieżącą wodę i elektryczność, co w Łodzi było prawdziwą rzadkością. Niestety dobry czas nie trwał długo. 17 września 1939 roku Strzemińscy musieli uciekać z osiedla Montfiła Mileckiego. Właściwie być może w pewnym sensie uratowało im to życie, ponieważ wiele osób z tego osiedla zostało w trakcie wojny nagle wywiezionych na przymusowe roboty, część zresztą zginęła. Kobro i Strzemiński wrócili do Łodzi w 1940 roku, ale nie mogli zamieszkać tutaj ponownie, ponieważ mieszkanie było zasiedlone już przez nadbałtyckich Niemców. A co z rzeźbami Katarzyny Kobro, które zdołała ukryć w piwnicy? Niestety, zostały wyrzucone z tego miejsca. Katarzyna długo szukała ich później na wysypisku śmieci w Łodzi. Niektóre udało się odnaleźć, innych niestety nie. Po wybuchu II wojny światowej Katarzyna Kobro wraz z mężem i córką wyjechali z Łodzi. Skierowali się na wschód. Jednak po pewnym czasie byli zmuszeni stamtąd uciekać, obawiając się wywózki na Syberię, i wtedy do Łodzi wrócili. I trafili tutaj, na Karolew, na ulicę Wyspiańskiego, dokładnie pod numer 22A. Tutaj spędzili lata wojenne. To był okres, kiedy między Katarzyną Kobro a Władysławem Strzemińskim relacje zaczęły się już bardzo widocznie psuć. To tutaj, w trakcie jednej z kłótni, kiedy Strzemiński zarzucił Katarzynie Kobro, że nie dba o dom, że nie ma czym napalić w piecu, ona, aby podgrzać jedzenie dla córki, zdecydowała się wyjąć z piwnicy swoje drewniane rzeźby i porąbać je na opał.
Akademia Sztuk Pięknych imienia Strzemińskiego. Wewnątrz budynku znajduje się galeria imienia Katarzyny Kobro. Po śmierci pewnego rodzaju spotkanie symboliczne. Za życia w tym budynku ani jedno, ani drugie nie miało okazji być. Katarzyna nie dostała pracy, prawdopodobnie dlatego, że Władysław, z którym byli już wtedy skonfliktowani, starannie temu przeciwdziałał. Gdy on uprawiał karierę profesora sztuki, ona uczyła a to przed wojną malarzy pokojowych, a to po wojnie rysunku w szkole TPD na Wileńskiej. Akademia Sztuk Pięknych planuje zbudować i otworzyć przedszkole, którego gmach zaprojektowała Katarzyna, której rzeźby były jednocześnie wykoncypowanymi projektami, ale miały na tyle przestrzenny charakter, że jednocześnie mogły się stać częścią architektury. Katarzyna Kobro, jedna z najbarwniejszych postaci życia artystycznego dwudziestolecia, zmarła w biedzie i osamotnieniu. Miała niewiele ponad 50 lat. Na jej pogrzeb przyszło zaledwie kilka osób, a w gazecie nie ukazał się żaden nekrolog. Katarzyna Kobro jest pochowana na cmentarzu prawosławnym na Dołach w Łodzi. Jej grób był też przez lata zapomniany. Potem zaczęli o niego dbać uczniowie-uczennice Liceum Plastycznego ze Zduńskiej Woli. Również jego wygląd poprawił się po tym, jak nagrobek zaprojektowała jedna z łódzkich znanych architektek, Krystyna Krygier. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce. Na grobie znajduje się replika rzeźby Katarzyny Kobro, przedstawiająca jeden z aktów kobiecych. Na grobie Katarzyny Kobro właściwie zawsze znajdują się też niebieskie kwiaty, bo Władysław Strzemiński nie przybył na jej pogrzeb, nie wiedział o tym, że zmarła, ale kiedy Nika poinformowała go o śmierci Katarzyny, powiedział, że gdyby wcześniej o tym wiedział, przybyłby na pogrzeb i położył na jej grobie niebieskie kwiatki. Jesteśmy w nowym centrum Łodzi. W samym centrum nowego centrum Łodzi, nowym centrum miasta będzie rynek imienia Katarzyny Kobro. Po latach zapomnienia, niedocenienia, spychania na margines, artystka wreszcie zostanie doceniona, przypomniana, no i stanie się symbolem Łodzi.